Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Ja nazywam się Jarek Winicki, a ze mną tutaj w studiu wirtualnym nagraniowym jest ukryta opcja niemiecka wprost z Opola. Dobry wieczór, Piton szczęść Piotr. Boże, Gris God, Piton. Tak jest. Witam serdecznie. No i od razu się na początku wytłumaczymy, skąd ten odcinek. Przecież już nagrywaliśmy 18XX na początek i tak dalej. Ale stwierdziliśmy, że zrobimy taką mocną pigułkę. Tamte odcinki są rozbite na części, wyszło tego wiele godzin, a tutaj pomyśleliśmy trochę o ludziach, którzy powiedzmy wybierają się nawet na konwent teraz i będą może grali pierwszy raz lub dopiero zagrali parę razy. I chcieliśmy zebrać takie nasze złote porady, na co zwrócić uwagę w przypadku wejścia w ten system 18XX, czyli tych kolejowych gier. A więc kierujemy odcinek do osób zupełnie nowych, ale takich, które chcą ten system poznać troszkę takim, jakim poznawali go ludzie, kiedy powiedzmy wychodziła 1830. Czyli zaprosimy Was do takiego brutalnego świata osiemnastek. Odłożymy sobie powiedzmy na bok jakieś operacyjniaki, Dortmundy, New England i tego typu rzeczy, tylko postaramy się skupić właśnie na poradach skierowanych do osób, które chcą zobaczyć, jak bardzo potrafią być te gry brutalne, ale też jednocześnie piękne, bo niesamowite piękno jest ukryte w tej brzydocie, wbrew temu, co mówią esteci. No i co? Coś chcesz jeszcze, Piton, dodać, jeśli chodzi względem wstępu odcinka? Żeby nasi koledzy wyłączyli odbiorniki w tej chwili. To Tak poczekamy jak Irek chwilę, tak, powiedział, aż Kraków się wyłączy. tak, Kraków się wyłącza, bardziej nagrywamy do ludzi, którzy chcą wejść. Nawet czytaliśmy ostatnio takie komentarze na forum, żebyśmy przedstawili rozgrywkę w jakieś gry, bo tutaj będzie premiera Shikoku, także postaramy się i tutaj stanąć na wysokości zadania, coś nagrać z rozgrywką. A to jest tak jak Irek powiedział, no adresowane raczej do świeżych graczy, nie tych, którzy już grają, więc tutaj wy nie musicie tutaj niczego słuchać ani szukać. No, postaramy się Ale jak syntetycznie, najbardziej szybciutko. zachęcamy do wypisania swoich przemyśleń w komentarzach, bo to są cenne rady, które nie tak łatwo znaleźć w internecie. Mam wrażenie, że osoby, które grają dużo już w osiemnastki, z czasem, e, z czasem się po prostu już nie chce powtarzać kolejny raz tego samego i być może tak ciężko się odnajduje te informacje. Poza tym mam wrażenie, że osoby, które im więcej grają, tym twierdzą, wiem, że nic nie wiem, nie? Bo nawiązując do tego odcinka, my też te porady, złote porady, które tutaj będziemy podawać, to są po prostu wszystko rzeczy bardzo sytuacyjne, zależne od waszej ekipy, zależne od tytułu, którego będziecie grali, więc chcemy bardziej pokazać wam możliwości, nie wiem, być może błędy, które my popełniliśmy wchodząc w ten system, albo doświadczenia, jakie mamy za sobą, ale żebyście mieli punkt zaczepienia, kiedy siądziecie do pierwszej partii, powiedzmy na takim konwencie, mając z tyłu głowy te informacje, które tutaj postaramy się Wam przekazać, żeby móc je sobie zobrazować już na planszy. To bardzo moim zdaniem pomaga, bo teoria to jedno, praktyka to drugie. Jeśli jednego zabraknie albo drugiego, no to ten obraz jest wypaczony, więc mam nadzieję, że jeśli posłuchacie tutaj i nie do końca zrozumiecie, o co nam chodzi, to kiedy siądziecie do stołu, to wam się zapalą te lampki, a to oni o tym mówili. Więc może właśnie ta teoria poparta praktyką otworzy wam szerzej oczy na ten cudowny świat kolejowych gier. Od czego byśmy zaczęli? Podzieliliśmy sobie mniej więcej te nasze złote rady na trzy takie części, czyli przed partią, co zrobić zanim zaczniemy grać, w trakcie partii, no i jakieś porady po partii, na co zwrócić uwagę. Także od czego byśmy zaczęli, czyli od tej takiej pracy domowej, która no, trochę nas czeka, jeśli chcemy wejść w ten system 18XX na poważnie. I przede wszystkim chyba to trzeba by zacząć od tego, żeby zrozumieć, jak bardzo różnią się te gry od tego, co do tej pory graliście. Bliżej tym grom, nie wiem, do paksów, sploterów, niż powiedzmy większości gier tam z takiego mainstreama. Potrafisz, Piton, powiedzieć, gdzie leży ta różnica? Na czym jest ten gwóźdź do trumny
przybity? Znaczy pierwsze co chciałem powiedzieć, że jeszcze zanim powiem jakaś jest różnica, bo nasze wypowiedzi, no moje, to zawsze kojarzą się te gry z takim, wiesz, ruchem masońskim, kolejarskim, że my je zawsze określamy jako takie, nie wiem, skomplikowane, coś innego i że tworzymy wokół nich taką już nie aurę tajemniczości, ale też, że są bardzo, bardzo trudne, no, o czym w sumie powiemy troszeczkę, a wy się, mam nadzieję, przekonacie na własnej skórze. Ale to tak jak ten odcinek, to nie chodzi o to, że my teraz tutaj się wywyższamy, jesteśmy masonami, którzy, nie wiem, pokazują jak tu fajnie się żyje, albo chcecie, tak jak w necie, chcecie zarabiać milion dolarów dziennie, to tutaj słuchajcie Tak naszych jest. porad, naszej piramidy finansowej. Nie, Macie to 200 zł, sztuczna inteligencja zarobi za was. tak, a zaraz zarobicie miliony dolarów. To nie chodzi o to, my to naprawdę, chociaż dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, ale robimy to w dobrej wierze właśnie i między innymi ten odcinek, żebyście się no nie odbili, żebyście właśnie wiedzieli, że wchodzicie w coś no zupełnie nowego i co może być na początku bardzo, bardzo żmudne, toporne, i też chcemy, żebyście mieli tę świadomość, że na początku jest no dziwnie, tak bym powiedział, że to jest naprawdę coś innego i to nie chodzi o to, że to jest jakieś tam są czary masońskie, jakieś tam loże, tylko jest to zupełnie inna gałąź gier i no to no jakby z dobrego serca to robimy, dla Polski. Dobra, a czym się różnią No te gry? powiedz, no właśnie, bo masz duże doświadczenie na przykład w brasie. 1000 partii na karku i wydaje mi się, że Bras jest takim dobrym punktem zaczepienia, bo tam też troszkę operujemy tą mapą w taki sposób, żeby inni gracze skorzystali trochę z, powiedzmy, na twoim budownictwie, czyli wykorzystali twoje umiejętności, czy tam twój przemysł, ale żebyś ty na tym zarobił jeszcze bardziej, nie? No bo w tych grach nie da się grać solo. Tak jak w Food Chainie, to nie jest gra o budowaniu stacji, znaczy restauracji w kącie mapy, tylko wszystko jest ze sobą splecione. Tak samo tutaj. To nie wiem, czy to się do tego odnosisz, czy masz jakiś inny Nie, pomysł, ja, jak ja właśnie, tutaj... ja właśnie bym od tego odchodził i zawsze od tego odchodzę tam w rozmowach na forum gdzieś, bo mówienie, że ktoś grał właśnie w 100 gier Lacerdy, że grał w Brasa, w jakieś tam inne gry, to nieważne. Jakby 18xx podejdźcie do tego jak do swojej pierwszej Eurogry, do jakiejś swojej w ogóle przygody z grami z czystą głową. A dlaczego? Bo tu Irek porównuje to do Brasa i ogólnie do takich cięższych gier, ale zauważcie, że jak siadacie do cięższych gier, przynajmniej no ja tak to widziałem, mamy te instrukcje, mamy tam jasne cele, mamy plansze, no mamy karty, no tak jak nawet w Food Chainie przywołanym, mamy jakiś zbiór, no jest to jakiś tam zbiór zamknięty, tak, no w 18xx też jest jakiś. ściśle określonych Tak, mechanik. jest to też w 18xx, tylko w takim konwencjonalnej eurogrze, tak bym to nazwał, szczególnie z planszą, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co robimy, jak robimy, dokąd idziemy, a nawet porównując instrukcje tych gier, tak, tutaj mamy, jest runda giełdowa, jest runda operacyjna, jakieś tam ciuchcie kupisz, coś tam, a na końcu wygrywa gracz z dużą liczbą pieniędzy. Tylko w instrukcji nie ma podanego tego. Są rundy, które tak jakby kierują też naszym tempem Tak. rozgrywki od początku do końca. Jasno określają, kiedy gra się skończy, Tylko jest, powiedzmy, jest nie? ten patent, że wiesz, że nie masz tam takiej wskazówki, tak? Są takie gołe, takie no, gołe zasady. Po prostu robisz to, ale co tak naprawdę trzeba robić, to nie ma tego w instrukcjach. I to też ludzie mówią, że instrukcje do 18xx mogły być jakby tak współcześnie pisane, tak? Żeby właśnie więcej przykładów było. W tych instrukcjach nie ma żadnych przykładów. Jest po prostu czysta mechanika, a w instrukcjach do gier, oprócz Splotera, w instrukcjach do Eurogier jednak są raczej przykłady, jest to tak bardziej podane. Przebieg rundy Tak, przebieg czasami rundy jest to tak bardziej pokazujący. podane w taki sposób, że już człowiek sobie jest w stanie wyobrazić, a tutaj no jest tak totalnie mechanicznie, syntetycznie, po prostu macie te ramy, tą piaskownicę przedstawioną, ale co jest w tej piaskownicy, wy musicie odkryć i tutaj dlatego bym podszedł ze świeżą głową i dlatego też
chcemy wam przybliżać te jakieś tam niuanse. To nie jest w żadnym wypadku tak samo opowiadanie, jak trzeba grać, czy jakieś tam rozwiązanie tych gier, no bo te gry nie są rozwiązywalne na ten moment. Przynajmniej jak są rozwiązywalne, Bo powstają nowe. te gry tak naprawdę i dla mnie to jest największa trudność w poznawaniu tych gier, to są gry o ocenie sytuacji na planszy, wyciągnięcie odpowiednich wniosków, ocena po prostu sytuacji finansowej, kondycji spółek, mojej, współgraczy, przewidzenia troszkę przyszłości, do czego doprowadzą kolejne rundy, widząc co się dzieje na mapie, ale co się dzieje też na giełdzie. I tego w instrukcji po prostu, tak jak mówisz, nie ma. No, tutaj po prostu kolejne rozgrywki uczą nas powoli obserwowania, co się dzieje, bo tak naprawdę my się zamieniamy w takie no, rekiny giełdowe i szukamy tej okazji i cały czas szukamy tych pieniędzy. Tych pieniędzy będzie brakowało, bo pociągi się starzeją, musimy kupować nowe. Firmy zarabiają też coraz słabiej, bo jesteśmy odcinani na mapie, więc my cały czas musimy obserwować i są to przede wszystkim gry, które mogą się dla Was skończyć po pierwszej godzinie rozgrywki, jeśli siądziecie ze starymi wyjadaczami, więc dla mnie ode mnie taka rada na początek przed rozgrywką, musicie być świadomi bezwzględności tych gier i znaleźć ludzi, którym nie przeszkadza to, że gra i gracze go sponiewierają. To ja też tego się parę razy odbijałem jako taki miłośnik Uwe Rosenberga, budowanie farm i tak dalej. Nagle wdarcie się do tego brutalnego świata, gdzie matematyka po prostu wyznacza granice życia i śmierci bez gry wstępnej, no to może zaboleć. I myślę, że do tego też trzeba w pewien sposób dojrzeć, szczególnie, że gry dzisiaj promują raczej taką. No, gry euro w założeniu, w definicji mają to do siebie, że raczej nie pozwalają na to, że gracz może odpaść w trakcie rozgrywki. Te mechanizmy, te ramy, które są wbudowane w grę, pozwalają powiedzmy komuś wygrać, ale nie pozwalają mu wygrać kosztem ubicia przeciwnika. Tutaj trochę jak w grze wojennej po prostu, tylko że walczymy na finanse. Po prostu możemy się zabić, no, że firma nasza zbankrutuje lub jeśli nie zbankrutuje, to będzie po prostu już nie będzie się mogła liczyć w jakiejkolwiek dalszej części wyścigu. Więc moja pierwsza rada, znaleźć ludzi, którzy nie będą się obrażać, denerwować, fochować, że gra zrobiła, że gracze zrobili, bo właśnie to trzeba jasno odróżnić, że tutaj tak naprawdę gracze tworzą tę grę. Te zasady, o których Piton powiedział, to są tylko takie ramy, a cały ciężar spoczywa na graczach. I tu też pojawia się kolejny zarzut do tych gier, że są niezbalansowane, że no jak to ta firma powiedzmy w pierwszym meczu zarabia tyle, a druga tylko tyle, gra jest popsuta. Ale nauczycie się z czasem, że licytacja początkowa tych firm prywatnych, czy wybór spółki na początek, to już jest gra. To tak jak, nie wiem, w Zakazanych Gwiazdach układamy sobie planszę z kafli, to już jest gra. To już się szykujemy pod rozgrywkę. Tak samo tutaj tą licytacją prywatnych spółek na początku już zaczynamy kombinować, jak będzie wyglądała nasza gra w kolejnych OR-ach. I tutaj instrukcja Wam tego nie podpowie, jak wygrać tą licytację, ile zalicytować, ile to mniej. Musicie na własnej skórze tego doświadczać, zazwyczaj boleśnie, i zaciskać zęby i dalej ćwiczyć. Dalej, jeśli poczujecie tą ciekawość w tych grach, no to wtedy po prostu zostaje tylko granie. Czyli po pierwsze, znaleźć osoby, które lubią gry z interakcją, po drugie, no, znaleźć osoby, które już grały, które was poprowadzą. To bardzo zminimalizuje, to da taką poduszkę powietrzną przy pierwszych kontaktach z tymi grami. I to może być osoba, która nawet nie będzie z wami grała, ale będzie przy stole po prostu i będzie komentowała, opowiadała, co się dzieje, jakie są błędy popełniane, jakie konsekwencje i tak dalej. Nie? To na początek bym rzucił takie argumenty, złote rady. Ty co masz, Piton, na początek przed rozgrywką, na co byś zwrócił uwagę? Znaczy, ja bym jeszcze chciał powiedzieć, że tutaj ja cały czas podkreślam i tam będę podkreślał odrębność tych gier ogólnie od innych gier, ponieważ tutaj to, co powiedziałeś, że można szybko odpaść, że można tam warzywić, jak to ładnie mówią ludzie, ale też tutaj w tych grach się nauczycie czegoś takiego, że nie dogrywa się gry do końca.
że możecie też przerwać grę i to jest Mhm. naprawdę pożądane, szczególnie w jakichś tam pierwszych rozgrywkach, że dochodzicie do takiego momentu, że widać, że ktoś na przykład odpada, no nie wiem, 3 osoby się dobrze bawią, jedna odpada, to można powiedzieć, dobra, kończmy dla dobra kolegi, tak? I zacznijmy od nowa. Tutaj e, Ten zmysł gracza euro wtedy tak, krzyczy, ale nie podliczyliśmy tak, punktów. Nie albo można, nie można przerwać w trakcie. tak, albo wskazujemy A wy zwycięzcę, musicie uciąć. z tak Tak. zwanego palca, tak? Mówimy, no bo ty najlepiej jeździsz, najwięcej Mhm. zarabiasz i to jest coś takiego, czego no nie ma w grach, tak? Różnych innych. A tutaj na początku może być to ciężkie, ale naprawdę tutaj radzę mieć to z tyłu głowy, bo potem to jest jakby To standard w tych są grach. bardzo długie gry, więc na was, na waszych barkach spoczywa, żeby te gry maksymalnie skracać. W tym początkowym etapie, kiedy jeszcze nie wiecie, jak przyspieszać, to właśnie tak jak Piton mówi, po prostu ucinać po 2-3 godzinach, nawet założyć sobie kilka erów, zagrać i zrobić reset i jeszcze raz zagrać bogatszy o wiedzę, bo tutaj trzeba jak najwięcej partii mieć na liczniku. Po prostu nabijać te partie, nawet połówki partii, ale właśnie z każdą taką połówką wyciągnięcie więcej niż męczenie się do końca 5-6 godzin i obrzydzanie sobie po prostu gry, nie? Tak, lepiej zagrać, nie wiem, 3 razy po 2 godziny niż raz 5-6 godzin nudy i potem już nie siądziecie i Tak. jak już siadacie, jesteście tak zdeterminowani, macie tą grupę, która lubi interakcję, która jest gotowa tutaj, nie wiem, no walczyć powiedzmy na noże, tak, jest gotowa zbankrutować, czy tam, nie wiem, no odpaść, że tak powiem, na początku rozgrywki, czy tam w środku, to jeszcze miejcie tę świadomość, że będziecie grali w gry, w które trzeba bardzo, bardzo dużo grać. Bo jak siadacie do tego, jak do jakiejś tam nowości, euro, do czegoś, zagramy 2-3 razy odhaczone, znaczy to fajnie, no to wasze prawo oczywiście, ale jeżeli ktoś chce faktycznie, nie wiem, wkręcić się, poczuć klimat, to tego nie poczuje po, nie wiem, 5, 10, 15 rozgrywkach. Znaczy klimat poczuje, tak? To jak serce kolejarza zabije, to wiadomo, będzie biło, wkręcicie się. To jest troszkę jak z nauką angielskiego. Jeśli złapiecie pierwsze parę słów, no to jesteście w stanie się z tym Anglikiem porozumieć. Nawet na migi, upraszczając sobie polsko-angielskimi słowami, ale się dogadacie, będziecie wiedzieli, że water to woda i tak dalej. I wydaje się, że już jest to ok, ale to zaraz jeszcze będziemy mówili o tej sekcji w trakcie, ale właśnie kiedy zaczniecie wchodzić coraz głębiej w ten system, to tak jak, nie wiem, w naukę języka angielskiego i rozmawiać z osobami, które powiedzmy chcą z wami porozmawiać o literaturze pięknej, no to wtedy zobaczycie, jaka jest przepaść tym, co na początku zobaczyliście, a tym, co później. Zmierzam do tego, że musi się pojawić tutaj pewna doza zaufania. Że nie jesteśmy wariatami, którzy po prostu lubią kalkulatory i lubią tylko liczyć, tylko w tych grach rzeczywiście widzimy coś więcej niż taką suchą księgowość. I trzeba po prostu no, na początku uwierzyć, że te gry mają w sobie coś więcej niż to, co widzicie na pierwszych razach. Dziś jesteśmy nauczeni przez nowoczesne gry, że gra ma pokazywać się od razu w pierwszej partii w całości. Pokazać, czym jest, co oferuje i tak dalej. No tutaj nie zobaczycie nawet ułamka po pierwszych partii, bo nie będziecie wiedzieli, co to jest robienie walizki z firmy, wciskanie trupa i tak dalej innym swoim współgraczom, więc tu jest mnóstwo rzeczy ukrytych, bo podobnie jak w grach, nie wiem, typu LCG, to my tak naprawdę tworzymy te gry sobie w trakcie. Zasady służą do tego, żeby nas pobudzić do kreatywnego myślenia, takiej kreatywnej księgowości po prostu, która pozwoli nam no, zrobić to, na czym nam zależy, czyli takie szacher-macher, żeby przeciwnik nie domyślił się, o co nam chodzi, a my, żebyśmy doprowadzili do końca nasz chytry plan, aczkolwiek to jest straszliwie trudne tutaj, bo no, gracze im bardziej są zaawansowani, tym więcej widzą, tak jak mówiłem. Czyli mamy te Ja tak przygotowanie, czyli no, reasumując, naprawdę podchodźcie do tych gier jako do czegoś nowego, czego nie znacie. Jakbyście, nie wiem, jesteście geekami, gracie 150 lat, to sobie pomyślcie, że zaczynacie normalnie przygodę z grami i to jest coś nowego i wchodzicie i będzie ten efekt wow, no bo tego oczekujemy. A druga rzecz, że nastawcie się, jeżeli już chcecie faktycznie w to wejść jako ten geek, żebyście grali dużo, dużo, dużo razy, bo zagranie w to naprawdę 5, 10, 15 razy to nie, no to nie jest to. Także tutaj, tak jak Irek powiedział, cierpliwości i naprawdę troszkę pokory mimo wszystko, a potem będzie naprawdę, naprawdę fajnie i żebyście się nie mi bardzo zniechęcili. przeszkadzało właśnie
w pierwszych momentach te rzeczy, które przyniosłem ze świata, powiedzmy, poprzednich gier, tak jak mówiłeś, czyli ten taki Bob budowniczy, który chciał budować, który chciał tą jedną spółkę nakręcić jak silniczek w grach euro i doprowadzić ją od początku do końca, żeby na sam koniec ta ciuchcia błyszczała. E, I to się spotkało tutaj ze ścianą niestety w tego rodzaju grach, te przywiązanie do mojej własności. Do tego się trzeba wyzbyć, bo tak naprawdę my jesteśmy tutaj w roli tych takich no, paskudnych ludzi, dla których liczy się tylko i wyłącznie pieniądz i zdobycie ich wiąże się z każdymi dozwolonymi zagrywkami po prostu. Podniesienie firmy tylko po to, żeby wypompować z niej pieniądze i wyrzucenie i sięgnięcie po następną, więc takie są te gry. Na początku mi przeszkadzała osobiście zbyt duża interakcja, czyli raz, że to, że ktoś może mi zrobić porządną krzywdę wykorzystując moje błędy, ale dwa też obserwowanie tego, co się dzieje na mapie, czyli takie właśnie skupienie na wszystkim dookoła. Wszystko tu jest ważne. No i każdy, nawet mały błąd może kosztować was partię. To jest na początku bardzo frustrujące. Wydaje się, że już coś tam wiem, ale okazuje się, że najdrobniejszy błąd potrafi wywrócić mi mój pomysł na grę. Także o tych rzeczach tutaj chcieliśmy na początku powiedzieć, zanim jeszcze siądziecie do partii. No i teraz chyba przejdziemy do takich porad w trakcie rozgrywki, co można robić, żeby tą grę sobie ułatwić. Coś Nie, no chciałem masz tylko dodać, że mam mały kufel. On wygląda jak duży, żebyś nie myślał, że piję piwo za piwem, bo ja sobie dolewam. To jest taki fajny, pękaty kufel, ale on jest malutki. No, to tak tylko jako taki malutki kuchnię, jak kufeleczek. zawsze. Malutki kufel. No, nie, możemy przejść, tylko ja zawsze ja cenię inteligencję ludzi, bo grają w te gry ogólnie. Każdy, kto gra w gry, jest naprawdę inteligentny, rozumie wiele i szczególnie eurogracze to też tam jacyś wielbiciele matematyki, mimo wszystko jakiegoś tam kombinowania, ale no to jest coś innego po prostu i ten mój zachwyt zawsze tak Tak, i tego nie da się nauczyć czytając prezentuje. instrukcje, nie? To trzeba po Tak, prostu tak. zagrać. Więc ja to też Okej, napisałem na forum, że fajnie sobie tam, nie wiem, nogi na tym połamać, czy tam stracicie głowę, tylko fajnie właśnie na jakby czyjeś nogi poświęcić, tak, tego doświadczonego gracza, czy jego głowę w trakcie partii, ale to już zaraz powiemy, czy tam później. No dobra, jedźmy. No właśnie, ja właśnie bym odwrotnie zalecał osobom, które wprowadzają innych w tą rozgrywkę, żeby to one poświęciły swoją głowę podczas tej partii. To znaczy, że po pierwsze poprosić o zaufanie współgraczy, że po pierwszej partii nic nie zobaczą, że mm, że potrzebne jest więcej partii po prostu do rozgrywania, a jeśli chcecie właśnie, żeby ta gra była jak najbardziej owocna, no to musicie poczytać, nauczyć się na przykład jak przyspieszać grę, co robić, żeby tę grę przyspieszyć, czyli skąd brać pieniądze na zakup pociągów i poświęcić nawet swoją rozgrywkę, ale żeby się skupić na tym przyspieszaniu gry. Żeby nadać dynamizm, żeby pokazać, co się dzieje, jak pociągi zaczynają złomować, jak gracze nie mają pieniędzy. Bo dla mnie nie ma nic gorszego na przykład niż kooperacja w grze, w której gra cię nie zabija szybko. Tylko tak ciułamy, gramy, ta gra ci tak dokucza, ty jakoś się podnosisz i dalej tak ciułamy. Więc tutaj może być podobnie, że jeśli gracze, że tak powiem, nie zaczną grać agresywnie, no to ta gra się będzie po prostu wlekła niesamowicie, więc jako osoba wprowadzająca poświęć swoją nawet rozgrywkę, ale właśnie zastosuj wszystkie brudne sztuczki, które uda ci się gdzieś tam znaleźć, dowiedzieć, typu właśnie, nie wiem, otworzenie drugiej spółki tylko po to, żeby wyciągnąć z niej pieniądze na nowe pociągi i kupić szybko kolejne, lepsze pociągi, żeby zezłomować współgraczom ich stare pociągi. Nawet jeśli tobie na ten moment nie jest nieopłacalne, ale chodzi właśnie o pokazanie możliwości, jak największej ilości możliwości, nawet kosztem utraty zwycięstwa, bo naprawdę w tych grach, jak pogadacie z osobami, które grają już jakiś czas, to wynik większości osób powie, że jest drugoplanowy. Pierwszoplanowy to jest rzeczywiście rozgrywka, wrażenia z rozgrywek. Że to jest
Idź tam, Irek, w tle ci coś dzwoni. E, ja powiem tak, znaczy tak, że wynik, ale dobra, Irek tak mówi. Najlepiej grać z kimś, kto już grał. On was wprowadzi, on będzie prowadził tę grę, jest mistrzem gry. To wiadomo, zawsze zalecamy, żeby ktoś bardziej ograny uczestniczył w partii, dlatego tutaj polecamy nasze spotkania, konwenty, osiemnastkony, ale jeżeli siadacie właśnie wasze pierwsze gry, tak, to zalecamy to zadanie, odrobić zadanie domowe, posłuchać sobie jakiegoś podcastu, nie wiem, naszego, Dwójki Rdzewieją, obejrzeć film od Heavy Cardboard, czym mam nadzieję, że my nagramy ten nasz twardy paździerz, srogi paździerz jako odpowiedź na płytę pilśniową, jako odpowiedź na Heavy Cardboard. I jakieś tam wskazówki wam pokażemy, bo naprawdę samemu wejść od początku jest bardzo trudno, a to co Irek mówi, te przyspieszacze rozgrywki, to jest właśnie kupowanie pociągów, bo te gry na tym polegają, ale to jakby w szczegółach to możemy was odesłać do naszych poprzednich podcastów, ewentualnie do naszej rozgrywki w Shikoku, czy mam nadzieję, że jakichś tam przyszłych rozgrywek, bo tutaj nie będziemy wchodzić w takie niuanse, ale starajcie się maksymalnie przyspieszać grę, tak? Kombinować i też jak gracie wspólnie i jest to tam pierwsza rozgrywka, jak jest ten doświadczony gracz, on wam coś będzie podrzucać, jakieś tam myśli, pomysły, ale jeżeli gracie sami jakieś tam pierwsze partie, to też dzielcie się wiedzą pomiędzy sobą. Mówcie na przykład, że jakbyś zrobił to, tamto, to by było inaczej, bo w tych grach też jest tak, że często, nie wiem, pozwalamy sobie cofać, dogadujemy, znaczy mówimy, dogadujemy, może to źle zabrzmiało, ale mówimy sobie, co by było lepsze, tak, nawet kosztem własnego zysku, bo tutaj ludzie, no nie wiem, no takie bardzo, bardzo gra fair play, dżentelmeńska bym powiedział, więc też się nie bójcie się Aczkolwiek, rozmawiać przy planszy, dużo. Aczkolwiek no, też zdarzyło mi się widzieć błędy, powiedzmy, początkowych graczy, gdzie nie do końca zrozumieli ideę tej gry i na przykład pomagali sobie nawzajem otwierać firmy. A, No to bo ja tak, mam jego udziały, no to pomogę mu otworzyć firmę, będziemy razem zarabiać. Tu zawsze ktoś, znaczy zawsze, no, zawsze może być tak, że ktoś zarabia od was więcej. Wam się wydaje, że to jest dobry interes, bo coś tam zarabiacie, ale wygrywa ten, który zarabia najwięcej. I to musicie być wy. I tutaj cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie. Próbować też czasami zmieniać strategię, jeśli widzicie, że idzie to w złą stronę. Nie bać się, nie wiem, sprzedać udziałów i żeby tylko otworzyć nową firmę i po prostu popchnąć tę grę do przodu. Więc to, o czym tutaj też możemy powiedzieć, to jest taka etyka przy planszy. No to jest, brzmi tak śmiesznie, że gry mają swoją etykę zachowań przy planszy, ale tak, no, ze względu na to, że to są długie gry, no to staramy się maksymalnie zagęszczać, że tak powiem, ruchy, czyli ktoś układa przed nami tory, wiemy, że następna jest firma nasza, to już kombinujemy, nie patrzymy, nie pomagamy mu układać torów, tylko już skupiamy się na naszej trasie, jaką chcemy sobie wybudować i w głowie już sobie liczymy, ile za tą trasę weźmiemy. Czyli to są takie drobne rzeczy, które wam bardzo mocno usprawnią rozgrywkę, że nie będzie dłużyzny, bo jeśli gracie w czwórkę, no to jak każdy będzie dłubał w nosie, trójka jak czwarty sobie coś tam układa, albo dochodzi do niego kolejka, on dopiero odkłada telefon i mówi ale co robiliście? Weźcie mi teraz treście pokrótce, co robiliście. No to można sobie już taką partię wsadzić do śmietnika, więc odkładamy telefony, maksymalnie skupiamy się na tym, co robią gracze i sami myślimy, co chcemy zrobić. To niestety ta dyscyplina, sami zobaczycie, że jest konieczna, bo obserwowanie tak naprawdę, co robią inni, jest kluczem do zrozumienia tych gier. No. To jest najtrudniejszy, tak jak powiedziałem, dla mnie element wyczucia, który jest moment odpowiedni na, nie wiem, na tworzenie firmy, na kupienie pociągu i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale jest to też najciekawsze, no, kiedy zaczynamy widzieć, co inni gracze szykują, planują. Nie? No tak, Więc co byś dorzucił do etykiety? no trzeba cały czas być w grze, tak, bo tą grę tworzą na bieżąco gracze i jak tylko, nie wiem, odpuszczacie sobie, nie widzicie kto co robi, na przykład na giełdzie, to zaraz zostaniecie prezesem firmy nierentownej, tak zwanej firmy trupa. A co do tego, co Irek powiedział, no to planujemy w turach innych graczy, to jest tak śmiesznie, w każdej instrukcji na początku bądź końcu jest taka
etykiet 18XX możecie sobie zobaczyć w instrukcji i tam jest napisane, planujemy w turach innych graczy, staramy się maksymalnie szybko grać, żeby się dużo nie zastanawiać, nie pytamy kogoś, jak on akurat robi ruch albo liczy, tak, no takie, powiedzmy, to są takie oczywistości, ale bardzo, bardzo usprawniają grę. I też naprawdę to, że jesteście cały czas skupieni, wiem, że to tam dużo angażuje, nie wiem, szarych komórek, ale to naprawdę super upłynnia grę i nie są to nagle te mityczne gry po 5-6 godzin, 8 stają się grami na, nie wiem, na 2-4 godziny, 2-3-4, także no i polecam, już tak skracając, polecam, jak budujecie trasy, to ktoś sobie buduje, to wybierzcie kafelki i tutaj polecamy tacki od Magole, Cube for Me. Macie tacki, bierzecie tackę, przykładacie Albo już sobie Insert gdzieś Me. tam wirtualnie nawet ten kafelek. To była reklama, tak, bo zaraz powiedzą, że jesteśmy influencerami i nie powiedzieliśmy hashtag reklama, współpraca reklamowa. Bierzecie sobie kafelki, przykładacie gdzieś tam wirtualnie w powietrzu czy na planszę. To jest normalna praktyka. No, trzeba mocno przyspieszać te gry, tak, i wtedy się wydają naprawdę Jedna rzecz, bardzo, o której bardzo powiedziałeś, dynamiczne tu bym zaakcentował. Nie starajcie się przynajmniej na początku optymalizacyjnie grać. Pozwólcie popuścić wodze fantazji. No tak jak mówię, to jest zupełnie inne podejście niż w typowych grach euro, ale tutaj po prostu starajcie się trochę iść na żywioł. Moja jest taka rada, no warto spróbować, może tutaj inni gracze się z tym nie zgodzą, ale to jest często powtarzane. W tę grę można przejść ją po prostu szlakiem, bardzo nudno i powoli, albo gnać na złamanie karku po niebezpiecznych skrótach i próbujcie tych skrótów, próbujcie przepompowywać te pieniądze, zobaczyć co się stanie i zresetować grę po prostu, ale te doświadczenie was naprawdę dużo więcej nauczy niż chęć wygrania za wszelką cenę. Czyli tak policzenia do każdego, do $1, żeby tylko wyjść na swoje, no to potrafi też zabić rozgrywkę. Na początku się bawcie tymi maksymalnie, ile się da, sprawdzajcie różne po prostu wytrychy do tych kłódek i patrzcie co się dzieje po prostu w grze. Problem jest w tym, że często tych błędów nie widać, które się popełnia. ale Bo jeden, tak jak to Piton często mówi, że jeden no ja ci to, błąd przepraszam, że ci przykrywa teraz drugi. przerwę, No. ale wiesz, ale to jest właśnie ciężkie po wejściu w te gry, że mówisz jedź na fantazji, tak? Jedź na fantazji, to co mówimy, nie patrz na wynik, baw się tym, bo w kolejnych partiach tam, nie wiem, poprawisz, tak? W tej kolejnej partii, czy to będzie 10 czy 20 i ludzie do tego nie mają cierpliwości i to jest coś takiego, co może, nie wiem, odpychać ludzi od gier albo sprawiać, że one będą się naprawdę wydawały takie, nie wiem, trudne, masońskie, jak zwał, tak zwał, ale naprawdę zmieńcie swoje myślenie, stawiajcie na to, że zagracie dużo więcej, fajniej zrobić jakieś szybkie operacje, wyłapać błędy, zacząć od nowa. To jest naprawdę dobra metoda, żeby szybko grać i pooptymalizować, także optymalizować później w sensie. Rzuciłbyś kilka takich brudnych zagrań na przykład ze świata 18XX, żeby mniej więcej, bo tak trochę może mówimy zbyt alegorycznie, ogólnikowo i abstrakcyjnie dla kogoś, kto nie zna. Na przykład brak pieniędzy, jak sobie z tym radzić. Takie jakieś przykłady zagrań, które mógłbyś przedstawić z tych gier? Na przykład dam Ale brak pieniędzy gdzie? W spółce czy u gracza, tak? Na przykład chcemy kupić pociąg jako pierwszy, żeby nasza spółka operowała. Wtedy kupujemy udział współgracza, żeby sprzedać ten udział, żeby obniżyć go o ten ząbek, żebyśmy my operowali pierwsi. Czyli to jest taki zabieg, który nazywa się traszowaniem, powiedzmy, nie? Czyli to operowanie na giełdzie pozwala nam ustalić kolejność.
czy z pewnymi decyzjami czekamy do końca, aż się powiedzmy wszyscy wyprztykają w rundzie giełdowej z pieniędzy i wtedy przechodzimy do ataku. Czyli skupujemy czyjeś udziały, albo widzimy, że nie jest w stanie obronić spółki i wtedy mu próbujemy tą spółkę podkupić. To są takie właśnie rzeczy, które w tym świecie są na porządku dziennym, a których nie spotkacie w grach, które do tej pory graliście, to wam gwarantuję, jeśli nie graliście w 18XX. No tak, obniżamy komuś wartość, tak? Kupujemy jego spółkę, żeby obniżyć jej wartość. Kradniemy kogoś spółkę, czyjąś spółkę. Ktoś nam może oddać tę spółkę, która jest właśnie taką spółką trupem, bez pieniędzy. Ale w międzyczasie musimy patrzeć na kolejne rundy giełdowe. Kto będzie pierwszy, kto będzie Tak. przede mną, kto będzie za mną, który ja będę. Tam jest tyle rzeczy w takiej jakby prostej mechanice, w prostej zasadzie, że nagraliśmy o tym kiedyś parę odcinków, co naprawdę zachęcamy, żebyście posłuchali, jak zaczynacie od tego odcinka, żeby się trochę wrócić do przeszłości. Tam też sobie deliberujemy, ale naprawdę nawet taka runda giełdowa i liczba możliwych zagrań jest, no w głowie się nie mieści tak naprawdę. Tylko to wychodzi na przestrzeni tam dziesiątek, setek partii i to jest też piękne. No to przechodząc teraz do tej części po partii, bo ona się tutaj tak mi zazębi też, czyli to, co trochę wspominaliśmy już, czyli rozmowa po partii. Wyciągnięcie wniosków. Tutaj naprawdę dzięki tym prostym mechanizmom widać jak na dłoni, co się działo. To nie jest w żaden sposób przesłonięte milionem mechanik, tylko te decyzje, tak jak tutaj bardzo są intuicyjne i tak jak w życiu widać, jakie były następstwa powiedzmy wyborów. I możecie sobie doradzać, na przykład pytać, dlaczego ty zrobiłeś tak, a czy nie warto było w tym momencie właśnie otworzyć spółkę. No i ktoś mówi, no kurde, rzeczywiście niepotrzebnie czekałem 1 OR, a czego się nie pozbyłeś tutaj udziałów, czego tak się trzymałeś kurczowo tej firmy. I te rozmowy tak naprawdę dla mnie są bardzo istotne po partii, bo to jest spojrzenie właśnie z innej zupełnie perspektywy. Jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o granie w 18X, to jest granie też z różnymi ludźmi. Bo dzięki temu, że te gry polegają na interakcji, to w zależności od tego, z kim siadacie do stołu, tak bardzo ta gra się zmieni. Nie? Tak innego charakteru nabierze, tak inne pomysły pojawią się na stole, jak właśnie kreatywni są współgracze. Bo tak jak mówię, nie ma mechanizmów, które was ograniczają. Słynna wawelska meta się kłania. Tak Meta jest. spod Wawelu. Znaczy, jak wiecie, jak wspólnie gracie, to jakaś jedna ścieżka wchodzi, taka już powiedzmy, nazwijmy to suboptymalna i to też nie jest do końca zawsze prawdą, bo znajdzie się jakiś inny szalony gracz lub jakiś w ogóle wybitny matematyk i tam tą waszą strategię genialną połamie. A to, co Irek mówi, to najważniejsze właśnie. Ja zachęcam, żeby w trakcie partii też sobie rozmawiać, podpowiadać, mówić jakieś konsekwencje, jeżeli ktoś coś widzi i szczególnie nie ma tego tak zwanego doświadczonego gracza. I na przykład w tej grze, znaczy na przykład w tej grze pociągi, tak, dyktują zazwyczaj Tempo. wszystko. Tempo rozgrywki, ile zarabiamy, co możemy i tutaj też polecam sobie, nie wiem, w trakcie gry doradzać, a po grze mówić na przykład, o, nie kupiłeś tutaj pociągu, a tu powinniśmy kupić więcej pociągów, jego zezłomować, tak, 4 wchodzą, wtedy 2 zardzewieją, tak, albo kolejność kupowania, znaczy kolejność operowania firm do kupienia pociągów, to co mówiliśmy o rundzie giełdowej, też warto, nie wiem, takie sytuacje omówić, bo czasami widać po prostu ewidentnie, w którym miejscu zrobiliśmy błąd, tak? No i zapamiętujemy w kolejnej rozgrywce, nie powtarzamy. Może to jest taki frazes, ale no tak trzeba grać. Dla mnie olbrzymim błędem w tej grze było popadanie w schematy. Samą trudnością było nauczenie się tych wszystkich podstaw, nie zasad, ale nie wiem jak to nazwać, no pewnych zasad niepopełniania sztandarowych błędów sprawiło, że tak jak, nie wiem, tak doradzaliśmy, że powiedzmy nie kupować więcej niż jeden udział danej spółki, tak dalej. Przywiązanie się do tych takich
porad sprawiło, że grałem bardzo schematycznie. Tam jest ta partia, graliśmy 2 partie pod rząd 82, gdzie zrobiłem praktycznie to samo. I w jednej sytuacji sprzedałem twoje Python udziały i zostawiłem cię z firmą w kiepskiej sytuacji, a ja na tym zarobiłem, a w drugiej zrobiłem to samo, no i postukałeś się palcem w głowę i mówisz, ale zobacz, jakie ta spółka ma perspektywy. Dlaczego miałbym zaraz wyskakiwać z tej spółki? Czego się bałeś, że od razu wyskoczę z tej spółki, skoro ta spółka ma tyle pieniędzy, takie trasy, no to wiadomo, że ja się jej nie pozbędę. Więc przestrzegam przed tym, żeby też się nie czuć zbyt pewnie po paru partiach, bo często widzę sytuację, że ktoś pograł parę razy, że i mówi, no ale te osiemnastki wcale nie są jakieś takie skomplikowane, trochę chłopaki przesadzają. Dopóki Tak, takie osoby wpadać w takie schematy, nie zagrają z utarte chłopakami z schematy, to co Krakowa. mówisz. Dopóki No oni nie tak, zagrają z szczególnie chłopakami, na bo przykład grają w swoim gronie i tak jak mówię, błędy przykrywają błędy, oni sobie pomagają, otwierają firmy, jest wszystko pięknie, ładnie, mamy zabawę na 5 godzin. Ale to tak jak z tą nauką języka, że jeśli już wejdziemy w rozmowę z literatem, to nasze gesty i pół polsko-angielski już tak nie do końca pokazuje poziom naszej angielszczyzny. Więc tak samo tutaj te gry uczą cierpliwości i pokory dla mnie. To, co wyciągnąłem, czyli cierpliwości w nauce, która jest często okraszona frustracją, ale pokory na przegraną, na tą interakcję w redotę innych graczy. Ale dzięki temu to doświadczenie, które wyniosłem, takie życiowe jest bardzo fajne dla mnie właśnie. Dla mnie do tego właśnie gry planszowe powinny być stworzone właśnie. No. Tej cierpliwości, pokory, umiejętności przegrania, wygrania, jak zwał, tak zwał, to świetnie te gry to pokazują. Więc taka ode mnie przestroga, żeby zbyt wcześnie nie wychodzić wniosków, że wszystko umiem. Tak, te gry bardzo dużo pokazują po czasie. Wychodzą, jak to nasz guru masoński mówi, jak mówi kolega Galatolol, że mają swoje subtelności, ale to jesteśmy w stanie dostrzec, docenić dopiero po tam większej liczbie gier. I to, co Irek mówi, wpadamy w schematy. My też tam w naszych poprzednich odcinkach mówiliśmy jakieś tam złote porady dla początkujących, ale tak naprawdę złota porada jest taka, żeby wszystkie te zasady łamać, tak? One są bardzo sytuacyjne. To już od waszej fantazji, inteligencji zależy, kiedy jakiej zasady użyjecie, jaką złamiecie. I tak samo na przykład zagranie w jedną grę, nie wiem, nawet 3 razy, 5 powiedzmy i stwierdzicie, że zawsze gracie tak samo i na pewno ta gra wygląda identycznie, na przykład takie 1830, a zaręczam, że to nie jest prawda i wystarczy, tak jak Irek mówi, gracza zmienić, albo nawet to, co wcześniej mówił, na fantazji zagrać, zmienić coś, no po prostu złamać schemat i nagle się okaże, że jest wow i tego tutaj no nie zobaczycie, jeżeli nie pogracie albo nie pogadacie o wspólnych tutaj jakichś tam przemyśleniach, że a mogłeś zrobić to, a może zrobię w następnej partii tamto. Także mamy nadzieję, że to tak też was wciągnie jak i nas, bo cały czas kombinujemy po prostu w tym kręgu gier. No. Tym się różni poznawanie gier w głąb a wszerz. No, gra powiedzmy taka płytka Tak. szybko pokaże wam czym jest. No i okej, będzie trudna zagadka, co z czym połączyć, żeby dobrze stworzyć, dobre kombo stworzyć, ale no, po jednej grze w 18xx tak naprawdę tylko zobaczycie mechanikę, która okaże się zaskakująco prosta. Bo tyle się mówi o tych grach, jakie są trudne i tak dalej, przy bardzo prostej mechanice. To jest zawsze takie zaskoczenie, myślę, często nowych graczy, że zasady są tak proste, bo no, nie jeden Lacerda ma dużo bardziej skomplikowane zasady niż 18xx. Na koniec bym jeszcze rzucił kilka takich wachlarz, powiedzmy, śmiesznych tipów, które możecie spróbować zastosować u siebie w pierwszych rozgrywkach. Czyli tak, na początku pamiętajcie, że każdy dolar jest bardzo ważny. Te pierwsze dolary na początku mają dużo większą wartość niż później, kiedy zarabiacie już po kilkaset dolarów. Także prywaciarze z dużą dywidendą często są łakomym kąskiem. Na to zwróćcie uwagę, że czasem warto troszkę więcej zalicytować, żeby jednak ten stały dochód z prywaciarza mieć przez połowę gry, powiedzmy. Ale też nie zbankrutujcie podczas licytacji prywaciarzy. Warto policzyć po pierwszym OR-ze. Żeby sprzedać te firmy prywatne też. Nie?
Też, Też tak, kupujemy żeby takie zarobić firmy, na żeby nich. je dobrze sprzedać. To też trzeba Tak, pamiętać. one głównie służą po to, żeby wypłacać dywidendę, ale też właśnie, żeby później ją sprzedać do spółki. Policzcie po pierwszym OR-ze, kto ile zarabia. To jest bardzo ważna informacja. Czasami, jeśli ktoś powiedzmy zarabia od Was 5, 10, $20, to wiecie, że Wy jesteście na już straconej pozycji, bo on będzie ten pieniądz mnożył w każdej rundzie coraz szybciej i więcej. I to mu da pieniądze na kolejną inwestycję, więc Wy już musicie przeciwdziałać. Jeśli jesteście graczami, którzy zarabiają mniej od gracza pierwszego, to razem już musicie kombinować, jak tego pierwszego gracza uwalić. Często zazwyczaj po prostu przyspieszeniem gry, kupnem lepszych pociągów. Jeśli to nie ty jesteś tym pierwszym graczem, no to co? Kupuj udziały po prostu jego spółki, a później je sprzedawaj, żeby założyć własną spółkę. Nie? Czyli powiedzmy, zarobisz sobie ze 2 OR-y i sam otworzysz spółkę, a jego jeszcze obniżysz na giełdzie, sprzedając jego udziały. To, co mówiliśmy, nie pomagaj wypływać spółce przeciwnika. Niech on sam otworzy tą spółkę, a dopiero ty się ewentualnie możesz dołączyć, a nie kupisz mu pierwsze 2 udziały, on sobie później dokupi tylko 3 i już sobie otworzy spółkę taniej. Nie kiś kasy, to jest ważne, niech ta kasa zarabia. Jeśli nie masz planu, że jeśli nie pili cię to, że musisz mieć priority deal, to tych pieniędzy używaj, żeby one zarabiały. Czyli kupuj udziały, nie trzymaj ich na polisie, tylko właśnie nimi operuj. No i co? Otwórz szybko drugą spółkę, kup nią pociągi od swojej pierwszej spółki, żeby wpompować tam olbrzymie pieniądze, bo ta pierwsza spółka już zazwyczaj ma trasy fajne, ma już stacje, więc wpompuj tam pieniądze i tą pierwszą spółką dalej działaj, kupuj drogie pociągi, żeby jeszcze przyspieszyć grę i osłabić pozostałych graczy. No i tak, no pamiętaj, że nie będziesz wiecznie młody i bogaty, także szukaj cały czas ujścia na mapie. To jest dla mnie olbrzymi problem, żeby myśleć tak właśnie długofalowo. Bardzo często daje się odciąć na mapie, a nie mam pomysłu na dalszą część gry, a tutaj właśnie trzeba jednak myśleć trochę tak jak w Age of Steam, co będzie dalej, co będzie jak wejdą takie i takie pociągi, gdzie ten mój strumyk będzie miał ujście, nie? Czyli zostawić sobie ten token stacji, żeby móc sobie gdzieś tam się wbić dalej w dalszą część mapy. Także to jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Mieć te koło ratunkowe w postaci tej stacji też. To takie rzeczy, które mi na szybko gdzieś tam do głowy przyszły, z którymi ja się styknąłem w rozgrywkach. Coś. A ja właśnie, żeby namieszać Państwu w głowie, to mogę powiedzieć, że to, co Irek powiedział, ok, ale to są właśnie takie też schematy, które możemy łamać, tak? I na to wszystko, co on powiedział, że on by zrobił tak, to ja Wam powiem to, co ja bym zrobił inaczej, tak? W sensie takim, że na jego pomysły ja bym miał kontrpomysły, tak? I to jest właśnie fajne, że fajne jest wtedy granie, jak gramy na zasadzie ty wiesz, że ja wiem. I wtedy co się dzieje, tak? Bo ja widzę, co ty robisz, do czego dążysz i ja w tym momencie muszę przeciwdziałać temu. I to czasami nie jest, że tu i teraz, tylko na przykład za 2 rundy, tak? I to, co mówisz z tym zbudowaniem na mapie. Trzeba już mieć jakąś wizję rozwinięcia swojej sieci, odpowiednio postawić stację, bo wiem, że ktoś kiedyś przyjdzie albo mnie tam zablokuje, albo mieć możliwość objazdu i tu też to takie sprytne planowanie to naprawdę popłaca. Ale to naprawdę jest tona zabawy. Trochę jak w Foodchainie kampania reklamowa. Ona wiemy, że uderzy nas za rundę, więc mamy tą rundę, żeby się jeszcze ewentualnie przygotować. No chyba, że zrobił to gracz ostatni, więc wtedy jesteśmy w D. No tak, ale właśnie to jest to, że która spółka kiedy operuje, Tak. która spółka będzie kupowała właśnie pociągi, jakie tempo tej gry jest, no to to jest tak naprawdę na papierze bardzo proste, tak? Rundy giełdowe, operacyjne, coś pobudujemy, popuszczamy pociągi, zarabiamy pieniądze. To naprawdę te zasady to są po prostu jednak, no nie wiem, dziecku przedstawicie jest banał, ale jak to wypełnić, jak to zrobić, nie ma, no nie wiem, poza właśnie takimi masonami, dziadami jak my, to nie ma takich właśnie porad w internecie i ludzie tutaj się gubią, a to, co jeszcze chciałem powiedzieć, że naprawdę jak ktoś zagra, wciągnie się, to zawsze będzie polecał te gry i nie powie, że to są słabe gry i też po pewnym momencie, i to naprawdę widzę też i widziałem, że ludzie
że ludzie dopiero potem jak zagrają, jak trochę dostaną po głowie i też im się wydaje, że wszystko widzieli, a nagle się okazuje, że no jednak nie, to nabierają takiej pokory i naprawdę wtedy lepiej mówią o tych grach. I ja myślę, że my jesteśmy już po tym etapie właśnie, kiedy dostaliśmy dobrze po głowie przez te gry i dlatego już jesteśmy w stanie tak mówić otwarcie, tak? Bo byliśmy i na szczycie i w jakimś tam rynsztoku, a większość tam nowych graczy to im się wydaje, że od razu wszystko wiedzą, ale jak potem naprawdę tam gdzieś nie pójdzie w grach, to są w stanie to docenić, ale ja tych graczy doceniam, że zostali w tym systemie. I, i co jeszcze? Nie dajcie się zwieść tym mitycznym, prototypowym, brzydkim grafikom i tak dalej, bo jak jesteście naprawdę geekami, szukacie ciężkich gier, to cięższych, no oprócz wojennych, nie znajdziecie i uwierzcie tutaj akurat na słowo całej braci planszowej, że, że te gry są naprawdę dobre i jak ktoś mówi, poleca, to naprawdę wie, no to co Irek też mówił, no wierzymy na słowo, bo no warto po prostu poświęcić swój czas i też nie patrzeć na te grafiki, tak, bo zobaczycie też po jakiejś chwili, po kilku rozgrywkach, że przejrzystość i samo liczenie to w ogóle wyprą wam te Zmienią wasze obraz poczucie tych gier, estetyki. ale to tak, zmienią wasze poczucie estetyki, naprawdę. Ale to jedno co, no dużo grania, potem jak ktoś pogra, to naprawdę nabiera pokory. I jak dużo geeków reklamuje te gry, to jest to prawda ale Dlatego ja ja naprawdę też chciałbym tylko powiedzieć, że na początku mogą być przytłaczające i to, ale nie poddawajcie się. No. Dlatego ja też od razu na początku zaznaczyłem, że to są porady skonstruowane pod te gry takie 18-30 tego pokroju, takie brutalne, bo można wejść w te gry tak, że tak powiem, na miękko i one wtedy bardzo przypominają takie zwykłe Eurasy, a moim zdaniem te Eurasy są dużo ciekawsze, lepsze niż te osiemnastki, które próbują nimi być, więc jeśli już wchodzić, to wchodzić w to, czym te gry tak naprawdę są, nie stosować żadnych półśrodków. Nie wiem, jeśli będzie gdzieś tam wola, chęci, to możemy odświeżyć odcinek o tych, jakie gry polecamy. Na początek według nas 18XX, czy warto grać w 18X Games, czyli ten portal taki do grania online, bo tutaj mamy różne perspektywy. No ale mam nadzieję, że w tej godzince udało nam się zawrzeć jakieś takie kompendium wiedzy. Wiem, że pewnie dla większości, którzy wchodzą w ten system, to nie będzie od razu wszystko zrozumiałe, ale zobaczycie, jak przysłuchacie, później zagracie i wrócicie do tego odcinka, to dużo rzeczy dla was się stanie dużo bardziej klarowne. Polecamy nasze właśnie te materiały typu słowniczek na przykład 18XX, czy te początkowe właśnie odcinki, gdzie mówimy więcej szczegółów odnośnie tych gier. Także no dziękujemy za wysłuchanie i polecamy się, zapraszamy na te konwenty, 18-kony. Pytajcie w komentarzach, jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania, może coś będziemy mogli doradzić, podpowiedzieć. Tak jak mówię, nie wychodzimy tutaj z punktu wszechwiedzących, tylko bardziej pasjonatów, takich wariatów osiemnastkowych, którzy chcą się podzielić tą pasją i pokazać, że te gry to coś więcej niż takie smutne liczenie na kalkulatorze. No. Także zapraszamy Was do dyskusji, na konwent i dzięki serdecznie za wysłuchanie. A rozmawiali dzisiaj z Wami. Ja jeszcze tylko chcę, tak, rozmawiali. Jeszcze tylko chcę podkreślić, naprawdę, wróćcie sobie do naszych tych poprzednich odcinków, znaczy poprzednich, tych pierwszych nawet, gdzie tam jeszcze w jakimś żelaznym składzie 4 muszkieterów, taki żelazny, że rdza ich już nadszarpła, ale jak tam naprawdę dużo gadamy, ale jak posłuchacie, o czym gadamy, jak sami zagracie, to zrozumiecie, dlaczego na przykład o samej licytacji można gadać pół godziny, godzinę czy więcej. Więc to, co Irek powiedział, tutaj jakby zachęcamy was, ale pogłębianie tej wiedzy to też tym bardziej was zachęcamy i nawet te nasze jakieś tam stare, nieudolne produkcje, no warto posłuchać, bo jednak jakoś tam wartość naukową mają. Tak jest.
i no postaramy się jeszcze coś ponagrywać, tak, dla tego nowego odbiorcy, bo ten stary odbiorca to już spotykamy się na konwentach z tym tak zwanym starym odbiorcą i mamy nadzieję, że te nasze konwenty będą rosły w siłę, a ludziom będzie się żyło dostatniej. I mam nadzieję, że nagramy też ten rozgrywkę jakąś nawet i na 18 Zabrzmiało odcinków bardzo tutaj. przedwyborczo. Tak, bo nasz wyborca, jeden człowiek powiedział, czy tam dwóch na forum, żebyśmy coś nagrali, także to i tak jest Obietnica, nie wiem, tak, kiełbasa. 150% więcej ludzi niż myślałem, że nas słucha, więc coś się postaram zrobić, ale naprawdę, ja jeszcze raz to powiem, zachęcam do posłuchania tych naszych starych odcinków. Wiem, że są długie i tam może was to przerazić, ale nawet sobie zagrajcie, a potem wróćcie, posłuchajcie, tak jak Irek powiedział i to dużo rozjaśni w głowie. To tak, przepraszam za przydługie słowo końcowe. I bardzo dziękujemy, no, że poświęciliście nam swój czas, bo to jest godzina słuchania Ja również dziękuję, że nic się nie dowiedziałam. o bardzo niszowych grach, także wszyscy, którzy dotrwali tutaj do końca z nami, bardzo dziękujemy, że chcieliście nas wysłuchać. No i polecamy się serdecznie. Jeśli macie jakieś pomysły, rady, to piszcie, bo postaramy się tutaj wypełnić ten kanał jak najbardziej wartościowymi materiałami. Także dzięki serdecznie, do usłyszenia. Irek Winicki. I Piton Piotrek z Opola. Dobranoc. Dobranoc, a to był podcast Dżentelmeni przy stole. Buziaczki. Dzięki, hej hej.